W dzisiejszym odcinku pokażemy 2 geometryczne zdobienia na tipsach. Pierwsze zdobienie oparte będzie na złudzeniu optycznym, a w drugim stworzymy geometrycznego misia. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Katarzyna Wojczak. Cześć. 3. miejsce na Mistrzostwach Świata z nail artu. Tak. Cały czas się tym cieszę. Mimo że to było z 2018, to 19, jak chcesz być rozliczona. Właśnie, 19. To wiecie, to w sumie bez różnicy, bo to przecież tak samo jakbyś zdobyła tytuł prezydenta, to się już na zawsze pozostawia. Nie? Ale wracając do tematu, będziemy dzisiaj robić zdobienia salonowe, łatwiejsze niż na Mistrzostwach Świata, ale za to też wymagające nieco precyzji. Będzie to? Geometrik. Tak jest. Znowu miłość Katarzyny. Zresztą ja osobiście też bardzo lubię geometryki, szczególnie jak mi je Kasia zrobi na paznokcie. No ale to nie dzisiaj. Zapraszamy. Do wykonania dzisiejszych zdobień wykorzystamy pasty nail art w kolorach Optimistic i Watermelon oraz Arte Brillante w kolorze Black Poison. Pędzle, którymi będziemy pracować to Gel Brush numer 6, Nail Art 006 i Nail Art 007. Całość zdobień pokryjemy topem Super Matte. Kochani, w komentarzach poprosiliście o zdobienia geometryczne. Voilà! Powracamy do Was z 2 propozycjami. Pierwsza prostsza, druga bardziej zaawansowana, po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Każda dusza artystyczna. Pamiętajmy, przed pracą trzeba zmatowić tipsy, ponieważ każde zdobienie, które wykonamy na zmatowionym tipsie, będzie się trzymać dużo dłużej, niż gdybyśmy pracowali na tipsie niezmatowionym. A przecież nie chcemy pozbywać się naszej pieczołowicie wykonanej stylizacji zbyt szybko. Używamy produktów w słoiczku, jakimi są nail arty, które cechują się bardzo mocnym napigmentowaniem. Do pokrycia tipsa kolorem używamy pędzelka Gel Brush numer 6. Pobieramy produkt pędzelkiem prosto ze słoiczka, tak jakbyśmy nabierały lody dużą łychą. Jedna strona pędzla zostaje czysta, produkt znajduje się tylko na jednej stronie pędzla. Rozprowadzamy warstwę koloru Optimista po powierzchni tipsa w sposób wyważony, nie dociskamy mocno pędzlem. Ruch powinien być masujący. Produkt jest gęsty, więc jak mocno naciśniemy pędzel, powstaną na powierzchni ślady po włosiu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kiedy będziemy przenosić to zdobienie na pracę salonową, pamiętajmy, żele nail art to produkty twarde, nie pracujemy na zwykłej płytce, musimy ją przedłużyć albo nadbudować. Wtedy wtedy jak najbardziej ta stylizacja się utrzyma. Fajna sprawa w związku z żelami nail art jest taka, że one bardzo mocno kryją, więc wystarczy często tylko jedna warstwa, żeby już uzyskać 100% pięknego krycia. Przecieramy lepką warstwę wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Przygotowujemy szkiełko nail art i wykładamy na nie krople Arte Brillante Black Poison. Pędzlem Master Nail Art 007 pobieramy kolor z nałożonej kropli, przeciągając włosie wzdłuż szkiełka. Trzymając pędzel pionowo, uzyskujemy cienką linię, układając pędzelek pod kątem mniej więcej 30 stopni do szkiełka, uzyskujemy linię znacznie grubszą. Jej grubość możemy modyfikować w zależności od kąta pracy pędzlem. Oczywiście ta teoria sprawdza się tylko wtedy, kiedy nabierzemy odpowiednią ilość produktu na pędzel. No wyobraźcie sobie, że bierzemy tak grubo, dużo produktu na pędzel. Nie ma mowy, że wyjdzie nam cieniutka linia. Wyznaczamy sobie teraz połowę długości tipsa i malujemy linię, prowadząc pędzel od lewego boku w stronę prawego. Odwracamy tips i pogrubiamy linię, malując obok niej z niewielkim odstępem drugą. Tak samo cienką, ale nierównolegle. Jej koniec musi spotkać się z początkiem linii już namalowanej. Powstaje nam trochę taki rozciągnięty trójkąt, który wypełniamy w całości kolorem. Nie ryzykujemy rozmazania czegokolwiek. Utwardzamy powstały element w lampie przez 30 sekund. Obok naszego wypełnionego trójkąta malujemy 2 cieniutkie linie, które stworzą kolejny rozciągnięty trójkąt. Starając się zachować podobne odległości, tak aby utworzyć efekt złudzenia optycznego. Wypełniamy go w środku kolorem i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Powyżej połowy tipsa, nieco po lewej stronie wyznaczamy sobie punkt odniesienia do kolejnych linii. Od tego punktu prowadzimy linie oznaczające granice kolejnej przestrzeni
w której znajdą się pasy w innym kierunku. Linię prowadzimy tak, by utworzyć kąt rozwarty. Pierwsza linia pionowa powinna zakończyć się dokładnie w miejscu wcześniej namalowanej. Ponownie odwracamy tips do góry nogami i pogrubiamy obie linie w ten sam sposób. Wewnątrz kąta rozwartego malujemy 6 linii, które będą zbiegać się w jednym miejscu. Wypełniamy kolorem co drugą linię i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Miejsce spotkania ostatnich linii ma być w lewym górnym rogu. Pierwsza z nich powinna dotknąć samego kąta rozwartego od zewnętrznej strony. Powstały promień wypełniamy kolorem. Prowadząc linię od boku granicy kąta rozwartego, malujemy jeszcze jedną króciutką linię. 4 ostatnie linie prowadzimy tak samo i wypełniamy co drugą z nich, tworząc 2 rozciągnięte trójkąty. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pokrywamy cały tip stopem Supermatte i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pierwsze zdobienie jest gotowe. Przechodzimy do drugiego, wskakując na level wyżej. Gotowi? Pokrywamy tipsa kolorem Nail Art Watermelon i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Jak najbardziej można pracować tym samym pędzlem, którego używamy do żelu, ale musi być czyściutki. Nie może być ani grama produktu, którym wcześniej pracowaliśmy, no bo to wpłynie na nasze zdobienie. Przycieramy lepką warstwę wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Pobieramy na pędzel Master Nail Art 006 kolor Arte Brillante Black Poison i zabieramy się za malowanie głowy misia. Linię prowadzimy na kształt odwróconej litery U, którą zamkniemy 2 liniami, które tworzą kąt rozwarty. Po obu stronach głowy malujemy uszy na kształt małych domków. Wypełniamy całą powierzchnię główki i uszu pędzelkiem i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Na szkiełko Nail Art wykładamy krople żelu Nail Art Watermelon i pędzelkiem, swoją drogą również Nail Art, tym razem numer 006, pobieramy odrobinę produktu tak, aby było go malutko. Malujemy konturę noska w kształcie trójkąta, nie w połowie, a na wysokości mniej więcej 1/3 długości całej głowy. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Następnie zmieniamy pędzel na Master Nail Art 007, pobieramy przy jego pomocy kolor Watermelon prosto ze szkiełka i prowadzimy pionową linię przez sam środek głowy, optycznie dzieląc je na 2 różne części. Kolejne 2 malujemy od granicy uszu do noska. Następnie dzielimy pyszczek od nosa w dół 4 liniami. Powoli, nie spieszymy się. 2 już mamy. Pozostałe prowadzimy w równych odstępach, uzupełniając powstałą przestrzeń. Oddzielamy cienką linią uszy od głowy i dzielimy je na 3 części. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. I teraz wiadomość do wszystkich ryzykantów. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba wykonywać całego zdobienia na raz. Lepiej je sobie podzielić na części, utwardzać w lampie bezpieczniej. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, ręka nam zadrży, trudno, zmażemy tylko fragment, a nie całość. W dużych, czarnych trójkątach muszą się teraz znaleźć linie biegnące przez ich środki. W miejscu, gdzie normalnie wstawilibyśmy oczy naszemu misiowi, rozpoczynamy malowanie linii i prowadzimy je mniej więcej do połowy długości linii środkowej. Ponownie od oczu w bok prowadzimy linie poziome, aż do linii tworzących kontur całej głowy i od ich ujścia kolejne linie po skosie w dół. Utwardzamy nasze zdobienie w lampie przez 30 sekund. Tak to już czasem jest. Zdobienie wygląda na łatwe, wcale łatwe nie było w wykonaniu, a żeby je dobrze opisać, jak je wykonać, to dopiero było nie lada wyzwanie. Pokrywamy cały tip stopem Supermatte i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Zdobienie gotowe! Voila! Które zdobienie uważacie za trudniejsze? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy podobały Wam się dzisiejsze zdobienia i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!